Odkąd świat kopnął w kalendarz, codzienne życie stało się trudne i niebezpieczne. Idąc po żarcie do sklepu, musisz przeskoczyć przez wyrwę w podłodze 4. piętra, bo inaczej już w formie sałatki przelecisz przez kratę na poziomie piwnicy. Potem trzeba przekraść się obok psychola z dwururką, który rozłożył się ze swoim hamakiem na 3. piętrze i obwołał królem sekcji odzieżowej. Automatyczne drzwi na samym dole zasila prowizoryczny panel słoneczny, a ten cholerny spec, który zamontował to wszystko w zamian za słoik ogórków kanapkowych i 2 baterie, odwalił taką fuszerkę, że teraz co drugi dzień trzeba tam coś poprawiać. Potem powinno być już raczej z górki, na ulicy rzadko obijają gębę, o ile do nikogo nie pyskujesz. W sklepie zostaje tylko trochę poflirtować ze sklepikarzem albo sklepikarką, zależy który z tych poczciwych seniorów właśnie stoi za ladą, i rzucić kilka pastylek w zamian za dzisiejszą porcję szczurzego mięsa. Jeśli dobrze się zaprezentowałeś, może nawet nie będzie popsute. Wygląda na to, że jeśli choć jedna rzecz poszłaby nie tak, mógłbyś skończyć martwy, porażony prądem, pobity do nieprzytomności albo z zatruciem pokarmowym. Nieciekawie, to prawda. Ale kto do Molocha kazał ci się osiedleć w porzuconym zakładzie psychiatrycznym? No kto? Dzisiaj sprawdzimy, jak z takimi i innymi wyzwaniami poradzić sobie z wykorzystaniem mechaniki podstawowej Neuroshimy. Zapraszam. Gry fabularne nie są po prostu niczym nieograniczoną zabawą w odgrywanie postaci. Podobnie jak gdybyśmy grali w grę komputerową czy planszową, musimy trzymać się pewnych reguł. Zestaw tych reguł nazywamy zbiorczą mechaniką danej gry fabularnej. Dzisiaj omówimy mechanikę podstawową Neuroshimy, czyli zestaw tych fundamentalnych zasad, których potrzebujesz, by rozegrać swoją pierwszą sesję w tym systemie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeczytaj odpowiedni rozdział w swoim podręczniku, a potem wróć tutaj po szybkie utrwalenie. Zaczniemy od kapki teorii. W Neuroshimie będziemy wykorzystywali tylko i wyłącznie kostki 20-ścienne. Takie jak ta. Powiem więcej, będziemy wykorzystywali 3 takie kostki. Właśnie tylu potrzebujesz, żeby wykonać dowolny test w grze. Ale po co w ogóle testujemy? Testujemy po to, żeby sprawdzić, czy bohater podołał jakiemuś wyzwaniu. Takim wyzwaniem może być wspięcie się po balkonach na 2. piętro kamienicy, przekradnięcie się niezauważenie obok wartownika, dogadanie się z gangerem, któremu 2 dni temu ukradłeś motor, lub rozwaleniem mu łba, zanim zdąży wygłosić jakiekolwiek pretensje. Każda z wymienionych sytuacji niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Z balkonu można na przykład spaść. Przekradając się, można nadepnąć na butelkę i zbudzić wartownika. Przy rozmowie z gangerem łatwo zarobić w nos, a strzelając do niego, trafić przypadkowego przechodnia. Nie piszemy tutaj książki, lecz gramy w RPG. Mistrz gry, zarządzając test, pozwala losowi, okolicznościom wyzwania i możliwościom bohatera wpłynąć na dalszy bieg historii. Jeśli test się udał, bohaterowi powiodło się, a jeśli się nie udał, bohater poniósł porażkę. Aby wykonać test, rzucasz 3 kostkami 20-ściennymi. Aby test się powiódł, na przynajmniej 2 z 3 rzuconych kości musi wypaść tyle samo lub mniej oczek, ile wynosi wartość testowanego przez ciebie współczynnika. Jeśli więc masz 12 zręczności i wykonujesz przeciętny test zręczności, musisz wyrzucić 12 albo mniej na przynajmniej 2 z 3 kostek, aby test się powiódł. Proste? Pewnie, że proste. Ale zaraz. Co to znaczy, że test jest przeciętny? Wyzwanie wyzwaniu nierówne i tak wejście na wysoki krawężnik nie będzie wymagało raczej żadnego testu, ale przesadzenie 1,5-metrowego murka podczas biegu może już wymagać przeciętnego testu zręczności. Przesadzenie 3-metrowego płotu ze stalowej siatki może już wymagać trudnego testu budowy, bo trzeba będzie się trochę wysilić, a wspięcie się po niemal pionowej ścianie, gdzie ledwo jest za co chwycić, może już być cholernie trudne, albo nawet zakrawać na fakt. Poziom trudności testu wynika z okoliczności, w jakich ten jest przeprowadzany, jak i z samej skali wyzwania. Jest ustalany przez mistrza gry za każdym razem, gdy ten zarządza test. Im większe wyzwanie, przed którym stoi bohater, tym trudniejszy będzie test, który musi zdać, żeby mu się powiodło. Ale poziom trudności testu to nie tylko widzimisię mistrza gry. W jego ustalaniu biorą udział utrudnienia, czyli procentowe wartości wynikające z okoliczności, w jakiej wykonywany jest test. Po zsumowaniu ich i zestawieniu z odpowiednią tabelką możemy dowiedzieć się, jak trudny test należy wykonać w danej sytuacji. Weźmy przykład z 3-metrowym płotem i przeobleczmy go w scenę. Gonić się stanu dzikich psów i to jedyny sposób na ucieczkę. Wspiąć się na płot i przeskoczyć na drugą stronę. Jeśli ci się nie uda, zostaniesz pożarty. Mistrz gry twierdzi, że samo pokonanie płotu w pośpiechu to nie lada wyczyn. Nalicza 40% utrudnienia. Niestety wściekłe szczekanie i jeżące włosy na karku warkot sprawiają, że twoje spodnie robią się nagle bardzo ciężkie. To kolejne 20% utrudnienia. No i jeszcze ten deszcz. Drut jest pewnie bardzo śliski. To kolejne 10% utrudnienia. No to fiu, bo mamy łącznie 70% utrudnienia. Co to oznacza? Sumowaną wartość utrudnień zestawiamy z tabelką i okazuje się, że musisz wykonać bardzo trudny test budowy. Od twojej marnej 12 w budowie odejmujemy więc 8. A jeśli to, czego uczyli nas w szkole, to prawda,
12 minus 8 to 4. To oznacza, że musisz wyrzucić na przynajmniej 2 z 3 kości 4 albo mniej. Albo test się nie powiedzie i zostaniesz obiadem tych biednych psiaczków. A, zgadza się. Masz przesrane. Może gdybyś miał na sobie te twoje porządne buty, dałoby ci to minus 10% ułatwienia i wtedy test byłby tylko trudny. No ale wczoraj przehandlowałeś się na kokainę. I tak właśnie zabijają narkotyki. Jeśli zrozumiałeś wszystko, co dotąd powiedziałem, jesteś już naprawdę blisko ogarnięcia całej podstawowej mechaniki Neuroshimy. Brawo! Teraz jednak skomplikujemy trochę sprawę, bo wspomnimy o umiejętnościach. Ludzie mają tendencję do bycia dobrymi w jednej rzeczy i beznadziejnymi w drugiej. Te tendencje opisują właśnie umiejętności. W grze jest ich cała masa i dokładnie opiszę je podczas filmiku o tworzeniu postaci. Ważne jest jednak, abyśmy już teraz pochylili się nad ich mechanicznym działaniem. Umiejętności reprezentują różne aspekty postapokaliptycznego życia. Jack zupełnie nie potrafi w samochód, więc w prowadzeniu samochodów ma wpisane 0. Zdarzyło mu się w życiu strzelać i nawet coś załapał. W pistoletach ma wpisaną 2. Przed wojną sprzedawał ubezpieczenia i teraz jest ekspertem w czytaniu ludzi. W postrzeganiu emocji ma wpisaną 4. A co to wszystko oznacza? Jeśli bohater ma 0 w jakiejś umiejętności, oznacza to, że nie ma bladego pojęcia, jak zabrać się za coś z tej dziedziny. Jeśli każesz takiemu Jackowi wejść w ostry zakręt twoim golfem i jeszcze się przy tym nie rozwalić, to za samo to, że ma prowadzenie samochodów na 0, stopień trudności jego testu będzie automatycznie o 1 wyższy. Tu działa tak zwany suwak, o którym jeszcze usłyszysz. Jeśli więc zakręt nie był znowu taki ostry, dajmy za niego 20% utrudnienia, a nawierzchnia była tylko trochę mokra po deszczu, to będzie 10% utrudnienia, to mimo, że z tabelki wynika, że powinien to być test tylko problematyczny, dla Jacka będzie to test trudny. Jak Jack skasuje wam trzecie auto, to przestaniecie go sadać za kółkiem. Innym razem Jackowi przyszło strzelać z pożyczonej giwery do uciekającego gangera. Jack celuje i... Tak, Jack strzela do uciekającego, tak wiem, szuja z niego, ale to teraz nieistotne. W każdym razie ganger nie jest jeszcze tak daleko od niego, może jakieś 20 metrów, a linia strzału jest czysta, więc dajmy 20% łącznych utrudnień. Oznacza to test problematyczny. Przy 10 punktach zręczności Jacka mówi nam to, że na 2 z 3 kości musi wyrzucić 8 albo mniej, żeby test wszedł. Na kościach wypadło 2, 9 i 14. Cholera, no słabiutko, test nie wszedł, a ganger ucieka. Ale czy na pewno? Zaraz, przecież Jack ma 2 w pistoletach. Oznacza to, że podczas testu tej umiejętności może obniżyć wyniki na kościach o łącznie 2 oczka. Na których kościach? Na dowolnych. Jak mu pasuje. Wykorzystuje to, aby obniżyć 9 na 7. Okazuje się, że zamiast oblać test, zdał go i to z zapasem 1 oczka. I to dzięki jego umiejętnościom. Ganger pada na twarz, a Jack ma koszmary do końca życia. Właśnie w taki sposób umiejętności ułatwiają zdawanie testów. Za każdy punkt umiejętności, którą testujesz, możesz obniżyć wynik na dowolnej kostce o 1 oczko. Jeśli masz 5 w danej umiejętności, obniżysz wyniki o łącznie 5 oczek. No dobra, a teraz dajmy Jackowi zabłysnąć. Drużyna od kilku dni wędrowała do opuszczonej fabryki na przedmieściach zmiecionej przez falę uderzeniową metropolii. Mają generator, który chcą opchnąć jakiemuś mafiozowi. Umówili się z nim przez pośrednika. To ma być prosta transakcja. Drużyna daje towar, mafiozo daje coś w zamian, potem obie strony odjeżdżają w siną dal. Gdy zajeżdżają na miejsce, Jack jako jedyny postanawia przyjrzeć się zachowaniu ochroniarzy. Mistrz gry zarządza trudny test postrzegania emocji, bo ochroniarze mają na sobie okulary przeciwsłoneczne i bandamy, co daje 50% utrudnienia do testu. Jack jest jednak ekspertem w postrzeganiu emocji. W tej umiejętności ma aż 4 punkciki, a za każde 4 punkciki w danej umiejętności działa suwak, ale tym razem na korzyść bohatera. Za każde 4 punkty danej umiejętności poziom trudności testu związanego z tą umiejętnością spada automatycznie o 1. To oznacza, że już na starcie Jack będzie wykonywał test nie trudny, lecz problematyczny. Tym razem Jack testuje charakter, a ma go aż 14. Przy teście problematycznym oznacza to, że na przynajmniej 2 z 3 kości musi wypaść 12 albo mniej, żeby test się powiódł i żeby Jack uzyskał jakieś dodatkowe informacje od mistrza gry. Wyrzuca 3, 15 i 17. Dzięki swojej umiejętności postrzegania emocji obniża 15 o 3 i uzyskuje upragnioną 12 na drugiej kości. W ten sposób mu wchodzi. Jack przekazuje drużynie, żeby miała się na baczności. Dzięki temu Jack i spółka na pierwszy podejrzany ruch ze strony ochroniarzy zareagują jak pitbulle po podwójnym espresso. Nie dadzą się zaskoczyć. Omówiliśmy sobie już kilka przykładów zwykłych testów. Teraz możemy wspomnieć o 2 pozostałych rodzajach. Testach otwartych i przeciwstawnych. Test otwarty wykonujesz dokładnie tak samo jak każdy inny test, czyli bierzesz 3 kości w łapę, rzucasz i sprawdzasz, czy na przynajmniej 2 z kości wypadło tyle samo lub mniej, ile wynosi testowany współczynnik. Tutaj oczywiście też zabawiasz się umiejętnościami. Na tym się jednak nie kończy.
Gdy robisz test otwarty, sprawdzasz, o ile oczek ci weszło. W tym celu bierzesz gorszą kość i odejmujesz ją od testowanego współczynnika. Wynik tej różnicy mówi ci, ile punktów sukcesu uzyskałeś. A po co to komu? Mistrz gry może chcieć sprawdzić nie tylko to, czy bohater poradził sobie z wyzwaniem, ale jak dobrze sobie z nim poradził. Albo jak bardzo spieprzył. Załóżmy, że masz wspiąć się po sfatygowanej ścianie budynku. Mistrz gry zarządził w tej sytuacji problematyczny test wspinaczki, a ty masz 12 budowy i 3 punkty umiejętności w wspinaczce. Sukces przyjdzie przy przynajmniej 2 kostkach, na których wypadnie 10 albo mniej. Rzucasz i wypadło 8, 11 i 19. 19 od razu odłóż na bok. Najgorsza kość cię tutaj w ogóle nie obchodzi. 11 obniżysz o 3 swoją wspinaczką. Tak, że masz już 2 ósemki. 10 minus 8 to 2, a więc weszło ci o 2 oczka. To oznacza, że uzyskałeś w tym otwartym teście 2 punkty sukcesu. Mistrz gry dumnie obwieszcza, że twojemu bohaterowi dzięki temu testowi udało się pokonać aż 2 metry. Niedużo. Ale jeszcze kilka testów i będziesz na 4. piętrze. Obyś po drodze nie spadł. Gdybyś w tym samym teście wyrzucił 13, 17 i 18, nie byłoby już tak różowo. Gorsza kość zostałaby obniżona dzięki twojej umiejętności z 17 na 14, ale to i tak oznaczałoby, że zabrakło ci na niej aż 4 oczek do osiągnięcia sukcesu. W przypadku testu wspinaczki oznacza to jedno. Straciłeś chwyt, równowagę, spanikowałeś. Jeśli kolejny test się nie powiedzie, spadniesz. Dobra, ale mówiłem coś jeszcze o testach przeciwstawnych. A no mówiłem. Test przeciwstawny to swoisty pojedynek na testy otwarte. Zawsze biorą w nim udział przynajmniej 2 strony. Na przykład czuwający wartownik i zakradający się złodziej. Złodziej chce się przekraść niezauważenie obok wartownika, a wartownik chce sumiennie wypełniać swój obowiązek. W tej sytuacji złodziej będzie wykonywał otwarty test skradania się oparty na percepcji, a wartownik otwarty test nasłuchiwania, również oparty na percepcji. Ten z nich, który uzyska więcej punktów sukcesu w tym pojedynku, wygra go, a mistrz gry opisze wyniki zwycięstwa. Na przykład, gdyby wartownik wygrał ten pojedynek, skradający się złodziej zostanie zauważony, albo będzie musiał się gdzieś przyczaić. Jeśli zaś złodziej wygra, przekradnie się niezauważenie obok wartownika, albo posłonie się troszkę dalej w swoim niecnym procederze. Oba testy mogą być oczywiście opatrzone utrudnieniami, często zupełnie różnymi. Na przykład, jeśli podłoga w korytarzu skrzypi, skradający się otrzyma 30% utrudnień, a jeśli z sali obok dochodzą odgłosy imprezy, to nasłuchujący otrzyma utrudnienia 50%, czemu nie? Wszystko jasne? No to teraz ostatnia sprawa. Szczęśliwa 1 i pechowa 20. To kolejne urozmaicenie, którą uraczyli nas twórcy Neuroshimy. Za każdym razem, gdy w teście na którejkolwiek kości wypadnie 1, test staje się automatycznie o 1 poziom łatwiejszy. Bierzesz więc wszystkie utrudnienia i jeśli wynika z nich, że jest bardzo trudny, to po wyrzuceniu 1 na przynajmniej 1 kości jest już tylko trudny. Świetnie, co nie? To lepiej nie wyrzuć 20, bo wtedy dzieje się dokładnie odwrotnie. Test, który pierwotnie był bardzo trudny, staje się cholernie trudny. Z taką 20 nic nie zrobisz. Liczy się wynik wyrzucony na kości, więc obniżenie jej umiejętnością nic nie naprawi. Pechowa 20 oznacza dodatkowo, że na tej kości test nie wszedł i koniec. Nieważne ile oczek byś jej nie ujął. Wszelkie reguły suwaka nie działają przy testach strzelania, rzucania i zadawania ciosów w trakcie walki turowej, kiedy atmosfera tężeje tak bardzo, że da się ją nożem kroić, a akcja spowalnia do stylowego slow motion. Ale o tej przepysznej esencji Neuroshimy opowiem kiedy indziej w innym filmiku. Oto cała mechanika podstawowa Neuroshimy. A teraz zapraszam na podsumowującą powtórkę. W Neuroshimie testy wykonujemy rzucając 3 kośćmi 20-ściennymi. Jeśli na przynajmniej 2 z 3 kości wypadło tyle samo lub mniej oczek, ile wynosi poziom testowanego współczynnika, test powiódł się. Poziom testowanego współczynnika może zmniejszać się na czas testu ze względu na poziom trudności testu. Im trudniejszy test, tym większa kara do współczynnika. Poziom trudności ustalamy sumując procentowe wartości utrudnień i porównując je z tabelką na stronie 27 podręcznika głównego. Każda niesprzyjająca okoliczność daje ileś procent utrudnień, a każda sprzyjająca okoliczność odejmuje ileś procent utrudnień. Umiejętności wykorzystujemy ujmując z użytych w teście kostek w sumie tyle oczek, ile wynosi poziom testowanej umiejętności. No i na koniec zasady neuroshimowskiego suwaka. Jeśli bohater wykonuje test umiejętności, której nie ma, albo inaczej ma w niej 0, poziom trudności testu leci o 1 w górę. Jeśli bohater wykonuje test umiejętności, w której ma przynajmniej 4 punkty, poziom trudności testu spada automatycznie o 1. Przy 8 i przy 12 spada odpowiednio o 2 i 3 stopnie. Gdy podczas testu na dowolnej kości wypadnie 1, poziom trudności testu spada o 1. A jeśli wypadnie 20, poziom trudności wzrasta o 1. Mechanika podstawowa Neuroshimy pozwala na rozegranie pełnoprawnej sesji w tym systemie. Jeśli taka jest twoja wola, możesz w tej chwili zapomnieć o istnieniu wszelkich innych zasad mechanicznych, przejść prosto do tworzenia bohatera, a potem cieszyć się neuroshimowską wizją post-apo z wykorzystaniem mechaniki podstawowej przez wiele sesji.
Ale w końcu, pewnego dnia zapragniesz więcej. Jeśli na przykład zechcesz dowiedzieć się, jak toczyć tryskające akcją i pełne taktycznego myślenia walki turowe na zasadach Neuroshimy, przeczytaj rozdział Neuroshima Tactics, który zaczyna się na 173 stronie podręcznika głównego, a potem wypatruj moich filmów, które wyjaśnią wszystko od A do Z. W 2 osobnych, obszernych materiałach skrupulatnie wytłumaczę reguły, moim zdaniem wybitnej walki strzeleckiej i niesłusznie osławionej walki wręcz. Napisz w komentarzu, która z nich sprawia Ci kłopoty. Ją wezmę na warsztat jako pierwszą. Ale najpierw upewnij się, że subskrybujesz ten kanał i znokautowałeś dzwoneczek, żeby te filmy na pewno Cię nie ominęły. Jeśli uważasz, że przydałoby się więcej przykładów testów i wyzwań, daj znać w komentarzu. Przygotuję osobny materiał. A może chciałbyś, abym opisał mechanicznie jakąś konkretną sytuację? Na przykład taką, która zdarzyła się na Twojej sesji, albo w Twoim życiu. Przedstaw ją w komentarzu, chętnie się nad nią pochylę. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, zasubskrybuj ten kanał, zmaltretuj dzwoneczek i polajkuj ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Będę też pieruńsko wdzięczny za każde udostępnienie i komentarz pod filmem. Życzę miłego korzystania z mechaniki podstawowej. Do zobaczenia.